Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z Medieval Dynasty. Top 5 najlepszych rzeczy na sprzedaż. Przejdźmy po kolei. Miejsce piąte. Chodzi o miejsce piąte. Najlepszą rzeczą do sprzedaży to jest mikstura możliwości. Dlaczego? Jest dosyć droga. Po pierwsze możemy zrobić ją z miodu. Przejdźmy sobie do receptury z tego. Trzeba mieć 2,5 tysiąca w przetrwaniu. Dużo, niedużo, ale jeśli grasz już w dłużej, więc na pewno już masz to zdobyte. Wchodzisz sobie w chatkę zielarską, wchodzisz w miksturę możliwości. Jeśli chodzi o wymagane zasoby, gliniana fiolka, 5 grzybków, 5 grzybków i 5 grzybków i miód pitny. Grzybki tak naprawdę bardzo szybko się zbiera, bo jeśli sobie wejdziesz w zarządzanie i wejdziesz sobie na przykład w wydobycie, no bo tutaj akurat są chatki zielarskie. Jeśli chodzi o zbieranie, no to na przykład na 20 poziomie przetrwania oni zbierają około 400 tych grzybków, więc dosyć sporo. Masz 2-3 takie chatki, automatycznie możesz automatyzować to i dużo na tym zarobić. A jeśli chodzi o wytworzenie miodu pitnego, on jest bardzo prosty, bo wystarczy tak naprawdę mieć fiolkę, plus tak samo plaster miodu i tawernę i bardzo szybko można to wytworzyć. Przejdźmy w takim razie do miejsca czwartego. Miejsce czwarte. Jeśli chodzi o miejsce czwarte, to tak naprawdę miejscem czwartym wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie miód pitny. Dlaczego? No nie jest on aż taki drogi, ale z drugiej strony no trzeba też mieć trochę więcej technologii wbitej, bo musimy mieć rolnictwo na wysokim poziomie. Jeśli sobie wejdziemy na rolnictwo, no to dopiero tak naprawdę pasiekie mamy za 5000 punktów. Dużo, niedużo, tylko że musimy jeszcze też mieć produkcji 10 tysięcy, więc to już jest trochę więcej, bo musimy mieć tawernę, żeby wytworzyć sobie normalnie miód. Miód pitny. A jeśli chodzi, co potrzebujemy na miód pitny? Potrzebujemy plaster miodu plus butelkę na miód pitny. Dlaczego to jest dosyć fajne i top 4, a nie na przykład trochę wyżej? No dlatego, że ta cena jest też wiadomo niska. Jedynie dużą zaletą jest tego, że jeśli chcemy na przykład w zarządzaniu sobie wejść w na przykład budynek zwierząt pasieka, no plus jest taki, że wytwarza dużo miodu. Jedyny minus jest taki, że w zimę wiadomo tego miodu jest znacznie mniej, no tak realistycznie jest trochę zrobione, ale na przykład na 10 poziomie rolnictwa wydobywa 200 miodu, 8 miodu potrzebujemy na sztukę, więc tak naprawdę mamy 25 sztuk miodu pitnego z jednego jakby dnia, więc dosyć sporo, zależy też na ile grasz pór roku, bo to też jednak ma znaczenie, więc wydaje mi się, że takie dosyć mocne miejsce czwarte. W takim razie przejdźmy do miejsca trzeciego. Miejsce trzecie. Jeśli chodzi o miejsce trzecie, to wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie na przykład miód pitny, znaczy wino wiśniowe, przepraszam. Dlaczego? No bo wino wiśniowe też robimy w tawernie, czyli znowu potrzebujemy trochę więcej punktów produkcji, bo 10 tysięcy. No i też stady muszą urosnąć, więc chwilę to też nam zajmuje, ale bardzo duży profit z tego jest, a też dużo do tego nie potrzebujemy, bo jeśli chodzi o nasiona i w ogóle produkcję tego, przejdźmy sobie do produkcji, żeby wszystko było ładnie wytłumaczone. No win możemy robić tak naprawdę dosyć sporo. Mamy na przykład wino wiśniowe, wino jabłkowe. Dlaczego wybrałem na przykład wiśniowe? Bo wiśniowe i śliwkowe jest chyba najbardziej opłacalne, z tego co pamiętam. I chyba jeszcze wino. Nie, to chyba najbardziej są opłacalne. No i one tak naprawdę dają 250 golda. Wiadomo, że jak to sprzedajemy, no to sprzedajemy też za dużo mniej, ale jest bardzo proste w produkcji, bo potrzebujemy tylko sok wiśniowy. A jeśli chodzi o produkcję soku, potrzebujemy na przykład 20 śliwki lub 20 wiśni. Jeśli zrobimy sobie jakiś dosyć spory sad, no to jest żaden problem. Do tego też nic specjalnego nie potrzebujemy, bo potrzebujemy tylko tak naprawdę butelkę na wino plus sok. A czy no tak naprawdę sok plus butelkę na wino, więc w sumie to nie jest dużo. A też łatwo to jest automatyzować, wystarczy dać jednego, dwóch rolników na bardzo duże pole tam sadowe i oni sobie na spokojnie sami to ogarną. Więc to też jest bardzo proste w produkcji. No ogólnie na tawernie bardzo dużo się zarabia w późniejszym etapie gry, no to jest taki jakby wybitny budynek. No i wiadomo, jeszcze gdzieś tam szwalnia dosyć mocno też ciśnie, tym bardziej, że coraz więcej zmian twórcy wprowadzają, jeśli chodzi o szwalnię. Czy na dobre wyjdzie to raczej wątpię, ale po prostu takie zmiany no, nastały. W takim razie czas do przejścia miejsca drugiego. Miejsce drugie. Jeśli chodzi o miejsce drugie, tutaj miałem dosyć duży dylemat, bo tak naprawdę zastanawiałem się, czy worek ma być drugim miejscem, czy łączone nogawice.
ale koniec końców ustawiłem tak, że jednak worek będzie drugim miejscem. No, z tego względu, że no, kosztuje on 200, tak? Nie jest to dosyć wybitna cena. Wiadomo, koszty produkcji worka są bardzo proste. Bo jeśli sobie podejdziemy do szwalni, będę sobie jeszcze przy okazji mówił. Jeśli podejdziemy do szwalni i pokażę Wam odnośnie produkcji worka, no produkcja worka nie jest potrzebny nie wiadomo jaki tier, ale to też nie o to chodzi. No bo jeśli chodzi o produkcję worka, można go produkować już na prawie samym początku gry. Wystarczy lnianą tkaninę i 2 skóry. To jest dużo, niedużo, bo nawet jakbyśmy chcieli sobie kupić te składniki, to one gdzieś kosztują 44. Wartość worka jest z 200, powiedzmy, że sprzedasz go chociaż za 100, za 140, zależy od poziomu dyplomacji. No i to i tak w sumie zarabiasz 100 nic nie robiąc po prostu, bo zrobienie 10 worków to jest zajęcie na minutę, no bo 6 sekund robimy jeden worek, więc bardzo krótko. Więc to wydaje mi się zdecydowanie zasługuje na miejsce drugie. Nie wiadomo, czy będą zmieniać cenę tego worka, więc jak na razie ceny są i te top 5 jest względem daty wypuszczenia poradnika, więc musisz też na to zwrócić uwagę. Więc przejdźmy zatem do miejsca pierwszego. Miejsce pierwsze. Jeśli chodzi o miejsce pierwsze, mogłeś już wcześniej zauważyć, że są tutaj łączone nogawice. Dlaczego to jest miejsce pierwsze? Po pierwsze, no ogromna cena. To robi tak naprawdę różnicę, bo 920 przy cenach tych innych rzeczy, które też są fajne do produkcji, no jest to dosyć duży przeskok. Może składniki też nie są takie proste do wykonania, bo potrzebujemy chociażby owczarnię. I wchodzisz sobie w owczarnię, gdzie tutaj mamy owczarnię. Musisz wyprodukować wełny, ale rolnik na przykład na 10 poziomie produkuje jej 98. To jest dosyć sporo, bo wtedy możemy sobie przerobić na wełnianą nić. Wtedy mamy już 15 wełnianych nici. Pamiętaj, że to też jest na dobę, więc to też dużo nam daje. Wtedy już przerabiamy sobie na wełnianą tkaninę, czyli dalej mamy wełnianych tkanin 15. I wtedy sobie wchodzimy w spodnie. Co my tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy tylko 2 wełniane tkaniny. To jest bardzo mało, bo nawet przez koszt zakupu to jest chyba 240. I ogólnie lniana tkanina, lniana nić to też tam jest około 50, to powiedzmy zaokrąglimy to do 300, a wartość spodni jest 920, wiadomo za tyle ich nie sprzedasz, ale jak je sprzedasz nawet za 600-700, no to przebitka jest w sumie dwukrotna, a przy tych wartościach no robi to faktycznie różnicę. Po pierwsze też jest to łatwo zautomatyzować, bo potrzebujemy wełnę, lnianą nić i tkaninę, a lnianą nić i tkaninę można bardzo łatwo z pola lniu ogarnąć. I to dosyć szybko oni przerabiają, bo jeden chyba przerabia około 50 nici na dobę na wyższym poziomie. Więc no, wytworzenie tak naprawdę takich spodni z 30-40 sztuk na dzień jest bardzo łatwo osiągnąć. Na 40 takich spodni to powiedzmy, że nawet przy cenie 700, no to mamy 28 tysięcy na dzień. No to jest sama kasa robi naprawdę różnicę. Wszystko też zależy od poziomu dyplomacji, którą posiadasz, więc można zarobić na tym dosyć sporo. Wydaje mi się, że to jest dosyć dobra topowa piątka, jeśli chodzi o najlepsze rzeczy na sprzedaż. Tym bardziej to jest też dosyć ciekawy poradnik względem produkcji, co najlepiej sobie produkować na pierwszym etapie gry, na późniejszym etapie gry, więc to będzie taki troszkę łączony poradnik. Zobaczymy, czy będę robił jeszcze jakiś odnośnie produkcji. Chwilowo nie ma za bardzo jakichś ciekawych rzeczy, żeby jakoś to fajnie ugrać, jeśli chodzi o produkcję. Więc wydaje mi się, że na razie na tym przystaniemy, ale z czasem może jak coś będą jakieś nowe update'y wchodzić, to coś tam pomyślę i zrobię jakiś fajny poradnik odnośnie update'a z produkcji. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Ci się podoba. Poradnik jest rzeczowy, szybki i trochę się można na nim dowiedzieć, o produkcji również. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych moich poradników i filmików. Cześć!